poprzednich 4 odcinkach z naszego wyjazdu do Rumunii i Bułgarii zwiedzaliśmy transylwańskie miasta Sybin, Sighisoare oraz pomniejsze wioski. Szutrami i duktami przedzieraliśmy się przez lasy Siedmiogrodu, docierając do wybrzeża Morza Czarnego. Podzieliliśmy się z Wami kilkoma dzikimi plażami Rumunii i Bułgarii, pokazując, jak zróżnicowane jest to wybrzeże. Przejechaliśmy także bułgarskie pasmo Starej Płaniny, wjeżdżając na szczyt Buzludża i zwiedzając niesamowitą jaskinię Debetaszka. Pokazaliśmy Wam niesamowicie piękną, w dalszym ciągu mało znaną i popularną trasę Strategika, która zdecydowanie konkuruje widokami z Transalpiną i Transbułgarską. Zapraszamy na ostatni odcinek z naszej podróży, w którym zabierzemy Was w zaskakujące i specyficzne miejsca. Po przejechaniu niesamowicie pięknej trasy Strategiki, o czym było w poprzednim odcinku, kierujemy się w stronę Polski. Nie lubimy wracać, mówiąc kolokwialnie, na raz, lecz rozwijać trasę na krótszy etap. Tak więc opuściliśmy Transalpinę i po drodze zatrzymujemy się w miejscowości Hunedoara, aby zwiedzić jeden z najsłynniejszych rumuńskich zamków. Zamek Corvina prezentowany jest w zestawieniach top 10 najpiękniejszych europejskich i światowych obiektów tego rodzaju. Jest również symbolem węgierskiego panowania w Siedmiogrodzie. Pierwotna budowla kamienna, która stała na tym terenie, jest datowana na XIII-XIV wiek i należała do rodu Andegawenów, potężnego rodu wywodzącego się od króla Francji Ludwika VIII. Ród ten władał m.in. południem Włoch, Jerozolimą, rządził w Albanii i w Polsce, miał także wpływy na władców bałkańskich. Z ów rodu pochodziła również królowa Polski Jadwiga, pierwsza żona Władysława Jagiełły, jedyna polska monarchini wyniesiona na ołtarze. Przez kolejne wieki zamek był modernizowany i rozbudowywany. W XV wieku twierdzę przebudowano na zamek gotycki. Powstały wówczas innowacyjne jak na te czasy okrągłe wieże i kaplica. Następną modernizacją zamku była przebudowa na styl renesansowy i finalnie w XVII wieku wzbogacono go o dodatkowo elementy barokowe. Warte uwagi są zachowane wieże obronne, a w szczególności wieża Nebueza. Od roku 1772 zamek był własnością rządu Austrii, później Austro-Węgier, by po I wojnie wrócić do Rumunii. Na samym zamku i w okolicach kręcono kilka filmów historycznych. Zresztą dzieje się tak po dziś dzień, bo gdy my odwiedziliśmy zamek, niestety część jego pomieszczeń była wyłączona ze zwiedzania właśnie ze względu na ekipę filmową. W niedalekiej odległości od Hunedoary na nocleg wybieramy kemping położony nad jeziorem, aby po upalnym dniu w słońcu złapać trochę orzeźwienia. Dawaj! Jeśli będziecie czegoś szukać na się w tych okolicach, to można z niego korzystać. Nie jest wielki i bez luksusów, jednak na jedną noc spełni oczekiwania. To raczej obiekt dla mniejszych samochodów niż duże kampery. Był zapełniony przez Rumunów z namiotami rozbitymi obok osobówek, a którzy to imprezowali do białego rana. Lekko niedospani, rano ruszamy do kolejnego punktu. Po drodze zabieramy 2 starsze Rumunki na stopa, udające się na zakupy do oddalonego 20 km miasteczka. Tu więc postanowiliśmy im pomóc. Miejsce, które wybrałem na spędzenie popołudnia i noclegu, to rezerwat geologiczny i botaniczny, położony około 4 km na północ od Sebeśu. Z daleka miejsce nie wygląda może zbyt zachęcająco, za to z bliska okazuje się, że warto było zajrzeć i po prostu odpocząć. Na miejscu znajdziecie rozległą łąkę do zrobienia biwaku, gdzie można spokojnie nocować. Nie znajdziecie żadnych udogodnień. Znajdziecie za to widok w pierwszym rzędzie na cud natury, a to chyba najważniejsze w takim sposobie podróżowania. Rapa Rosie to po polsku czerwony wąwóz. Nie przypomina jednak wąwozu, tylko urwisko skalne. Ukształtowane zostało przez setki lat dzięki erozji i pod wpływem wody deszczowej, która w mieszaninie żwiru, piasków kwarcowych i piaskowców utworzyła niesamowite formacje. Na długości 800 metrów i wysokości sięgającej 150 metrów można podziwiać niezliczone kolumny i piramidy oddzielone wąwozami. Można tu pospacerować i odnaleźć miejsc bez liku dla dobrych ujęć fotograficznych. Te z kolei będą bardzo zróżnicowane. W zależności od pory dnia i położenia słońca, cała ściana zmienia kolory od żółtego z błyszczącymi kryształkami kwarcu po intensywną czerwień o zachodzie słońca. Jedno jest pewne, jako miejsce na dziki nocleg i odpoczynek w podróży zdecydowanie strzał w dziesiątkę.
Poczujecie się nie jak w Rumunii, ale powiedzmy w Arizonie czy Kalifornii. Przedostatni dzień drogi powrotnej odwiedzamy specyficzne, choć bardziej tutaj pasuje sformułowanie chyba zatrważające, wstrząsające, szokujące na pewno, swoją historią miejsce, do którego nie prowadzą żadne drogowskazy. Odwiedzamy leżącą w górskiej dolinie zapomnianą, opuszczoną i zalaną wioską Gemana. W 1977 roku dyktator Ceausescu zdecydował o eksploatacji największego złoża rudy miedzi w Rumunii i drugiego co do wielkości w Europie. W ciągu zaledwie 1 roku rozpoczęły się prace i wszyscy mieszkańcy Gemany mieli zostać wysiedleni, by zrobić w dolinie miejsce na zbiornik kopalnianych odpadów. Wielu mieszkańców zgodziło się na przeprowadzkę, sądząc, że wzbogacą się dzięki odszkodowaniom obiecywanym przez władze. Mieli się przeprowadzić do nowej wioski położonej kilka kilometrów dalej, ale jak to bywa z zapewnieniami dyktatorów, rzeczywiście znaleźli się ponad 100 kilometrów od swojego miejsca, otrzymując jedynie ziemię i niewielkie rekompensaty pieniężne. W momencie rozpoczęcia pracy pobliskiej kopalni z wioski nie usunięto domów czy górującego nad wioską kościoła. Nie przeniesiono także zwłok z pobliskiego cmentarza. Wioskę zaczęto zalewać i z biegiem lat powstało gigantyczne jezioro o powierzchni około 130 hektarów. Oczywiście trudno mówić o jeziorze, bo w rzeczywistości jest to zbiornik, do którego trafiają odpady skażone m.in. cjankiem, rtęcią czy siarką. To wszystko tworzy surrealistyczny krajobraz z wystającymi tu i ówdzie pozostałościami zalanych zabudowań, uschniętymi konarami drzew, wodą mieniącą się w słońcu kolorami od rdzawego złocistego po lazurowy jak na adriatyckim wybrzeżu. Oprócz szkód społecznych jezioro jest przede wszystkim ogromnym problemem ekologicznym, ponieważ dno zbiornika nie zostało odpowiednio zabezpieczone i zatruwa ono wody gruntowe, zagrażając głównej rzece Transylwanii Ariesz. Równie szokujące i zatrważające jak to miejsce jest fakt, że w pozostałościach wioski żyje jeszcze kilkanaście osób, które z czasem przenosił się na coraz wyżej położone tereny, uciekając przed powiększającym się jeziorem, którego poziom wzrasta o 1 metr rocznie. Część domostw, co widać na jednym z kadrów, jest już tak blisko skażonej wody, że niedługo i one podzielą los pozostałych, kończąc w chemicznej bryzie i szlamie. Uciekamy stąd przygnębieni, mając w ustach posmak unoszących się w powietrzu chemikali. Zostawiamy za sobą ten posępny widok, tragiczną historię mieszkańców i świadectwo bezwzględności człowieka względem natury, na której łonie tak lubimy spędzać czas. Po drodze zatrzymujemy się w miejscu, gdzie wodą płynącą z wodospadu przez drewniane koryta nad górską rzeką
Obmywamy się z resztek kurzu, pyłu i Bóg wie jeszcze czego, co tam na nas osiadło w Gemanie. Finalnie trafiamy do ostatniego miejsca noclegu podczas naszej 3-tygodniowej podróży po Rumunii i Bułgarii. Miejsce, które wytypował tym razem Bartek, okazało się idealne. Widok, cisza, o poranku gra światła, wschodzącego słońca i mgieł to kwintesencja tego, czego możesz spodziewać się w Rumunii czy na Bałkanach. Rumunia żegna nas cudownie, dając o poranku ucztę dla oczu i duszy. Pakujemy się w ciszy, przeżywając koniec naszego wyjazdu, ale w głowach i sercu pozostają obrazy, ludzie i trudny do odpisania charakter Rumunii. Rumunii, która nas ugościła po raz drugi i zapewne nie ostatni.